Dzień dobry. Witamy na kanale, gdzie rozkładamy prawo i biznes na czynniki pierwsze. Ja nazywam się Monika Żulińska, jestem radcą prawnym i Managing Associate w kancelarii Gesell. Natomiast ja nazywam się Emilia Szkiela, jestem radcą prawnym i starszym prawnikiem, a reprezentujemy praktykę prawa korporacyjnego i prawa spółek. Dziś będziemy rozmawiać o spółce jawnej. Najprostszej i najbardziej klasycznej formie spółki osobowej w polskim prawie. Dlaczego warto ją znać? Bo rozumiejąc spółkę jawną, łatwiej zrozumiesz całą logikę spółek osobowych i szybciej wybierzesz najlepszą formę działalności dla swojego biznesu. Co to jest spółka jawna? Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą i nie jest inną spółką handlową. Brzmi prosto i tak ma właśnie być. Spółka jawna nie ma osobowości prawnej, ale za to ma zdolność prawną. Co to oznacza w praktyce? Spółka jawna może zawierać umowy, np. zaciągać pożyczki, zatrudniać pracowników, kupować nieruchomości, czy pozywać i być pozywaną. Kluczowe cechy spółki jawnej to spółka osobowa, czyli jej działanie jest ściśle związane z osobami wspólników. Każdy z nich aktywnie uczestniczy w funkcjonowaniu spółki. Odpowiedzialność wspólników jest naprawdę istotna. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem osobistym. Ale spokojnie. Odpowiedzialność ta jest odpowiedzialnością subsydiarną, czyli wierzyciel najpierw musi spróbować zaspokoić się z majątku spółki, a jak to się okaże niemożliwe, wtedy sięgnąć do kieszeni wspólników. Spółka jawna ma własny majątek, odrębny od majątku wspólników. Zgodnie z przepisami, majątek spółki stanowią składniki wniesione jako wkłady oraz wszystko, co spółka nabywa w toku jej działalności. To z tego majątku w pierwszej kolejności spłacane są długi i zobowiązania spółki. Każdy wspólnik, i nie ma przy tym znaczenia, czy wspólnikiem jest osoba fizyczna, czy osoba prawna, co do zasady może reprezentować spółkę, czyli podpisywać umowy, zaciągać zobowiązania, działać w imieniu spółki. Ale uwaga! Umowa spółki może wprowadzić inne zasady. Można na przykład wyłączyć wspólnika z reprezentacji, ale wtedy potrzebna jest zgoda wszystkich wspólników, także tego, którego chcemy wyłączyć. Spółkę może też reprezentować osoba z zewnątrz, ale tylko na podstawie pełnomocnictwa od wspólnika. Czy spółka jawna ma zarząd? Nie. I to jest ogromną zaletą tej formy. Spółka jawna nie ma organów, takich jak zarząd czy rada nadzorcza. Zamiast tego wspólnicy prowadzą sprawy spółki osobiście. Decyzje w zwykłych sprawach każdy wspólnik może podejmować samodzielnie. Natomiast w sprawach przekraczających zwykły zarząd potrzebna jest zgoda wszystkich wspólników, również tych, którzy uprzednio zostali wyłączeni od prowadzenia spraw. Co zabezpiecza interes każdego ze wspólników? A co to są te sprawy większego kalibru? Zależy od kontekstu. O zakwalifikowaniu danej decyzji jako zwykłej bądź przekraczającej ten zakres decydują realne stosunki danej spółki, jej przedmiot działalności, charakter operacji czy wartość majątku. Przykładowo, sprzedaż auta w spółce zajmującej się handlem samochodami to rzecz codzienna, ale sprzedaż auta, na przykład w kancelarii prawnej, to może być już czynność przekraczająca zwykły zarząd. Dla kogo dobrym rozwiązaniem jest spółka jawna? To forma idealna dla wspólników, którzy się znają i sobie ufają. Mniejszych i średnich biznesów z jednej branży. Zalety: prosta struktura, niższe koszty niż w spółkach kapitałowych, możliwość wprowadzenia uproszczonej księgowości, elastyczność, szybkie podejmowanie decyzji. Majątek spółki jako bufor odpowiedzialności. Podsumowując, spółka jawna to świetny wybór, jeśli zależy Ci na prostocie, przejrzystości i pełnej kontroli nad działalnością. Ale pamiętaj, odpowiadasz swoim majątkiem, więc kluczowe jest zaufanie między wspólnikami i dobrze napisana umowa spółki. Masz pytania? A może prowadzisz spółkę jawną i chcesz się podzielić doświadczeniem? Zostaw komentarz, polub, subskrybuj nasz kanał, jeśli chcesz więcej praktycznej wiedzy o spółkach, transakcjach i prawie w biznesie. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.